Gilles de Rais był XV-wiecznym francuskim rycerzem i arystokratą. Przeszedł do historii jako gwałciciel i morderca dzieci. Porywany ze wsi dzieci torturował i zabijał, czerpiąc perwersyjną przyjemność z bezczeszczenia zwłok. Wszystko, by zasłużyć na wdzięczność demona o nazwie Barun, któremu oddawał cześć. Oto jego historia. Gilles de Rais urodził się w 1404 roku w rodzinie arystokratów. W wieku 10 lat po śmierci rodziców trafił wraz z bratem pod opiekę dziadka, który ożenił go 7 lat później z bliską kuzynką Catherine de Troyes, dziedziczką posiadłości La Vendée oraz Poitou. Jego polityczny spryt sprawił, że w 1425 roku trafił na dwór Delfina Karola VII. Wkrótce zrobił karierę w kręgach dworskich. Już 2 lata później został jednym z dowódców armii i walczył z Anglikami w wojnie stuletniej. Brał udział w oblężeniu Orleanu u boku samej Joanny d'Arc. Dzięki zwycięstwom sił francuskich prowadzonych przez prostą wiejską dziewczynę, Karol nałożył królewską koronę, a de Rais został mianowany marszałkiem Francji. Sukcesy zepsuły młodego arystokratę. Po zakończeniu wojny zamieszkał w swoich posiadłościach i otaczał się niebywałym przepychem. Był w tym czasie najbogatszym magnatem Brytanii. Posiadał miasta, wsie, zamki, 50 kasztelanii z twierdzami obronnymi, utrzymywał 800 rycerzy. Psychopatyczne zabójstwa dzieci rozpoczęły się w 1432 roku. Tak zeznał podczas procesu w 1440 roku sam Gilles de Rais. Hulaszczy tryb życia pozbawił go majątku. W 1433 roku de Rais sprzedał niemal wszystkie posiadłości. W jego posiadaniu pozostały jedynie 2 zamki. Rok później de Rais zaczął stopniowo wycofywać się z życia publicznego. Zamieszkał w zamku Tifouche. Wyczerpały się możliwości pozyskiwania środków na wystawne życie i spłatę długów. Sprzedał już prawie wszystkie zamki, które posiadał. Gilles wpadł na pomysł, by sięgnąć do czarnej magii. W 1438 roku rozpoczął poszukiwania alchemików. Celem było odkrycie sekretu kamienia filozoficznego, który miał mu pomóc w wyprodukowaniu złota. W taki sposób na służbę do niego trafił Francesco Perlatti, satanista, czarnoksiężnik i alchemik. W zamku Tifouche rozpoczęły się próby przyzywania demona o imieniu Barun. Oczywiście demon nie przybył. Perlatti przekonał de Rais, że należy zaoferować demonowi coś bardziej przekonującego. Miała to być krew niewinnych dzieci i fragmenty ich ciał. Alchemik wykorzystał psychopatyczne zachowania i skłonności seksualne rycerza. Zapoczątkowało to prawdziwą falę zbrodni. Chłopi ze wsi położonych wokół zamków rycerza często skarżyli się, że ich dzieci przepadały bez śladu. Długo nikt nie przejmował się tymi niepokojącymi sygnałami, dopóki arystokrata nie wpadł w konflikt z ludźmi z wyższych sfer. A stało się to, gdy zapragnął odzyskać zamek, który wcześniej sprzedał skarbnikowi księcia Brytanii. W tym celu najechał na jego włości. Jego samego nie zastał, za to z miejscowego kościoła ludzie de Rais wywlekli księdza, brata skarbnika. Duchowny został skatowany i porwany. Rycerz mógł sobie mordować dzieci, ale obraza kościoła i porwanie księdza to już zbrodnia. O sprawie zrobiło się na tyle głośno, że zainteresował się nią biskup Nantes. W trakcie śledztwa biskup notował coraz więcej zeznań chłopów skarżących się na utratę dzieci. Zeznania służby oraz rycerstwa z zamku de Rais wspominały o ciałach dzieci ukrywanych w zamkowych wieżach i podziemiach. 30 lipca 1440 roku biskup wysłał na dwory Francji i Brytanii list. Niemniejszym podajemy wam do wiadomości, że wizytując osobiście parafię błogosławionej Marii w Nantes, wykryliśmy i z zeznań świadków
dowiodły nam, iż Gilles de Rais, nasz poddany i podsądny, własnoręcznie lub za pośrednictwem pewnych ludzi, swoich wspólników, mordował, zabijał i nieludzko okaleczał wielką liczbę dzieci, iż popełnił na nich zbrodnie przeciw naturze, że wielekroć uprawiał bądź kazał uprawiać odrażające praktyki wywoływania duchów, że składał im ofiary i dary, że zawarł z nimi pakt, nie mówiąc o innych licznych i szkaradnych zbrodniach, które podlegają naszemu sądownictwu. Rozpoczęło się śledztwo. Zatrzymani zostali dwaj słudzy marszałka, Henriette i kilkunastoletni Poitou. Ten ostatni był kochankiem rycerza. Sprzątał miejsca tortur i gwałtów na dzieciach. Ze strachu przed szubienicą obszernie zeznawał przeciw swojemu panu. Niektóre zeznania były tak wstrząsające, że kazano je usunąć z protokołu. To on opowiedział, jak Gilles de Rais uspokajał swoje ofiary. Żeby zapobiec im krzykom i żeby ich nie usłyszano, Gilles de Rais wieszał je lub polecał wieszać za szyję. Następnie zdejmował ofiary lub polecał zdejmować. Pieścił, zapewniając, że nie chce im zrobić krzywdy, ani zranić, że przeciwnie, czyni to, by się z nimi zabawić i w ten sposób powstrzymywał je od krzyku. Sługa nie miał też problemu z mówieniem o tym, jak wyglądało mordowanie dzieci. Raz dzieciom obcinano głowę, to znowu podrzynano im gardło, ćwiartowano je, kiedy indziej przytrącano im kark kijem. Był miecz przeznaczony do ich zabijania. Wykorzystywał również swoje ofiary, gdy były bliskie skonania. Innym razem po ich śmierci i kiedy miały przeciętą szyję, dopóki w ich ciałach pozostawało trochę ciepła. Gilles wyjaśnił, że początkowo motywem morderstwa były próby przypodobania się demonowi. Później głównym powodem zabijania kolejnych dzieci była realizacja jego chorych seksualnych fantazji. Dokładnie nie wiadomo, ile dzieci zostało zamordowanych przez de Rais, ponieważ większość ciał została spalona lub zakopana. Przyjmuje się, że było to od 80 do 200 ofiar. Ofiary miały od 8 do 16 lat i były obu płci, choć rycerz przyznał się, że preferował chłopców. De Rais był sądzony zarówno przez sąd świecki, jak i duchowny pod zarzutami zabójstwa, sodomii i herezji. Za swoje zbrodnie został skazany na karę śmierci. 26 października 1440 roku zawisł na szubienicy wraz ze służącym Henriettem i kilkunastoletnim Poitou. Czarnoksiężnik alchemik Francesco Pralenti został spalony na stosie kilka lat później. Postać Gilles de Rais wywarła wielki wpływ na potomnych artystów, którzy nieraz sięgali po jego makabryczną biografię. To na nich wzorował się Charles Perrault, autor baśni o Sinobrodym, bogatym księciu, który mordował swoje żony.